Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie Maryi na czasy ostateczne wraz z komentarzem Luz de Maryi po orędziu. Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, błogosławię was stale z moją macierzyńską miłością. Jestem tutaj, aby wezwać was do nawrócenia, do którego musicie dążyć zdecydowani, na to, by odrzucać to, co świat ze swoimi machinacjami wam oferuje, chcąc, żebyście utracili wieczne zbawienie. Znajdujecie się w momencie wielkich prób. Posuwają się one naprzód ku największemu spustoszeniu, jaki kiedykolwiek przeżyliście. Z powodu tego, że oddaliliście się od Boga, negowaliście Go, odrzucaliście Go, a przyjęliście demona jako waszego Boga. To pokolenie idzie bez chwili spoczynku na spotkanie z wypełnieniem się tego, przed czym ostrzegał was dom ojcowski. Demon zatruł was swoim jadem, wiedząc wcześniej, jaka jest wasza największa słabość, i tak stopniowo wszedł, pełzając delikatnie jak jadowity wąż, którym jest, i poprzez przyzwyczajenie lub w innym tłumaczeniu zwyczaje doprowadził was do tego, że widzicie zło jako dobro i że gardzicie tym, co jest poprawne i podobające się Bogu. Żyjecie w nieprzerwanej wojnie duchowej przeciwko złemu. Nie zapominajcie, że jesteście żołnierzami Bożej miłości w ciągłym wzrastaniu w wierze. Nie traćcie czasu na rzeczy światowe. Czas człowieka posuwa się naprzód bez zwlekania. Idzie do przodu. Nie wycofuje się. Jest obowiązkiem mych dzieci popatrzeć na siebie i umieścić się na wadze, aby ocenić, czy wasze postępowanie jest zgodne z tym, jak powinniście postępować jako dzieci mojego Syna. Zanim się nie zbadacie podczas ostrzeżenia. Cierpię za każde jedno z moich dzieci. Czuję z bólem wewnętrzne spustoszenie, w którym żyją, i nieobecność mojego Syna w was, którzyście zaakceptowali złego jako waszego Boga i w tej chwili nie znajdujecie pocieszenia. Musicie zrozumieć, że miłosierdzie Boga trwa stale w stosunku do Jego dzieci. To, co dla was ważne, to to, abyście nie mylili miłosierdzia z ignorancją, z pretekstami, aby dalej iść drogą demona, mając nadzieję, że będziecie mieć czas, by zbawić duszę, gdy przyjęliście to, co światowe, i zastąpiliście tym prawo Boże. Dzieci ukochane, módlcie się za Stany Zjednoczone. Gwałtowność człowieka przeciw człowiekowi przywołuje okrucieństwo przeszłości. Módlcie się za Kalifornię, trzęsie się z dużą siłą. Dzieci ukochane, módlcie się. Argentyna cierpi z powodu ucisku. Anglia cierpi z powodu sił przyrody i sprzeciwia się nowej koronie. Módlcie się dalej za Chile. Dzieci ukochane, módlcie się, aby zamęt nie sprowadzał na manowce większej liczby dusz wewnątrz Kościoła mojego Syna. Dzieci ukochane, módlcie się. Inna choroba bierze człowieka z zaskoczenia, będąc bardzo agresywną. Cierpię z powodu waszego cierpienia. Dzieci moje, dzieci ukochane, módlcie się.
Wojna między narodami była już obecna od jakiegoś czasu. W ciszy narody przygotowują się do wywołującej lęk III wojny światowej. Mój syn was kocha. Nie zapominajcie, że was kocha i strzeże. Ja jestem tutaj, aby was chronić. Musicie jednak oddalić się od zła. Idźcie naprzód. Kształtujcie ludzkie ja, aby postępowało dobrze. Wzywam was, abyście dalej używali oleju dobrego Samarytanina. Bądźcie rozważne, moje umiłowane dzieci. Trzeba, abyście powrócili do domu mego syna, mama Maryja. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Bracia, nasza Najświętsza Matka pozwoliła mi zobaczyć następującą wizję. Ukazała mi sceny prób, jakie wyrastają przed człowiekiem jako skutek ludzkiego postępowania przeciw woli Bożej i jak demonowi udaje się opanować umysły tych, którzy są słabi w wierze, nieposłuszni lub zbuntowani, doprowadzając ich do tego, że myślą i działają w sposób przeciwny do tego, jak człowiek powinien postępować. Mogłem zobaczyć, jak przed tymi próbami, które demon umieszcza przed człowiekiem, otwierają się zawsze dwie drogi. W ten sposób Boże miłosierdzie daje człowiekowi możliwość, by wybrał drogę, której pragnie, by nie pozostawić swych dzieci na łaskę demona. Dlatego Maryja nalega, by umacniać się w wierze, trwając w jedności z Przenajświętszą Trójcą, jedności z Matką Najświętszą i wewnątrz ciała mistycznego Kościoła, aby zło nie zdołało się przebić. Amen. Orędzie Maryi na czasy ostateczne. Luz de Maria de Bonilla.